Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano, z tej strony Optimus i dzisiaj jesteśmy na Królestwie 2205, które zdobyło swoją trzecią gwiazdkę. Mówiłem wam ostatnio w filmie o polskich królestwach, że mamy dwie gwiazdki polskie. Pierwszym królestwem, które dzisiaj mamy taki wywiad i też chłopaki nam tu opowiedzą troszeczkę o ich KVK, jest Królestwo 2205. Poczekaliśmy troszeczkę na ten filmik z tego względu, że chcieliśmy, żeby tu było pewne, że ta gwiazdka będzie, że nie wykrzaczy się coś nagle, a chłopaki to są chyba dzień przed końcem KVK, jak dobrze pamiętam. A ze mną jest Wiedźmin. Siema Wiedźmin. Witam. I jest ze mną Julek. Siema Julek. Siemanko. Mamy tu dwóch chłopaków, którzy działają na 2205. Wiem, że tam was jest z tego, co mówiliście, 5, więc tylko oni tutaj zarządzają całą ekipą, prawda? Powiedzcie mi, chłopaki, jak to u was wyglądało to KVK? Z kim byliście może najpierw w sojuszu? Co się tam pozmieniało? Jak wyglądały te strefy, walki? Ja tutaj w międzyczasie będę pokazywał też, jak to wyglądało u was, jeżeli chodzi o statystyki. No to może ja zacznę. No to było jedno z dziwniejszych KVK, które gdzieś tam miałem okazję grać. Nie tylko jako król, tylko ogólnie w całej, że tak się wyrażę, swojej historii z Ryzem. Zaczęliśmy w sojuszu z obozem wiatrów, czyli graliśmy góra-dół, Z5 graliśmy góra-dół. My dosyć łatwo pokonaliśmy obóz ognia. Niecałe 2 dni walki już tam byli, że tak się wyrażę, zamknięci. Podobną sytuację miał obóz wiatru z obozem ziemi. Też w miarę szybko to się rozstrzygnęło. Po czym gdzieś tam później były jakieś konsultacje, bo ogólnie nie ustalaliśmy na samym początku KVK jakby kto bierze gwiazdę. Na jakiej podstawie będziemy to rozstrzygać, więc jakby temat gwiazdy i temat zwycięstwa jeszcze tam jakby był cały czas otwarty. No i gdzieś tam w trakcie jakiejś takiej dyplomacji wyszło na to, że gdzieś tam niby my, mając dużo lepsze statystyki od obozu wiatru, wiatr się niby gdzieś tam uparł, że oni chcą tą gwiazdę, że te walki były jakby nie adekwatne. Fakt faktem, że nasz tam, powiedzmy, obóz ognia był dużo bardziej aktywny niż obóz wiatru. Ziemi, tak, dokładnie. I my tych walk mieliśmy może ciut więcej i trochę więcej było możliwości po prostu nabicia tych killi i wszystkiego. No ale jakby temat tam gdzieś został urwany. Po czym zaczęły się jakieś tam dziwne roszady i tak na dobrą sprawę do momentu, kiedy wchodziliśmy w Z3, w Z6 i zbliżało się Ołtarz pierwszy. ołtarz i pas 7, to tak na dobrą sprawę mało co wiedzieliśmy, z kim w końcu mamy sojusz, a z kim nie. Doszło do tego, że przed pierwszym ołtarzem jakby wiatr został sam i miało być 3 na 1. No i tutaj już z góry też było, że KVK będzie zakończone, bo no, 3 na 1, no to oni wiadomo, że sobie nie poradzą. Nieważne jak silnym kampem by byli, no to tutaj jakby nie mieli szans. No i jakby w tej wiedzy żyliśmy do PAS 7, gdzie PAS 7 rozpoczęliśmy przeciwko obozowi wiatru. No a PAS 7 od strony ognia miał być neutralny. Nikt miał tego nie zabierać, miało to pozostać neutralne, dopóki my tam się nie uporamy z obozem wiatru. No ale gdzieś, nie wiem, nie minęła godzina, może nawet nie. No i brama została przejęta przez obóz ognia. No i zaczęli nam tam podpalać flagi, fortece, wszystko co tam mieliśmy zbudowane wokół tego pasa. No i trzeba było się rozbić na 2 fronty. No gdzieś tam
Trochę nam to więcej czasu i siły, że tak się wyrażę, zajęło, no ale i z jednej i z drugiej strony byliśmy w stanie gdzieś tam odeprzeć ten atak. Może bez większych jakichś tam zdobyczy terytorialnych, no bo wiadomo, gdzieś na dwa fronty trzeba było skakać i podzielić cały kamp na dwie bramy. No ale się udało gdzieś to wszystko odeprzeć, po czym tam wszystko wyszło, że to tam właśnie obóz wiatru się zaczął sprzymierzać z obozem ognia, w sumie nawet nie z całym obozem, a z jednym KD, które tam bardzo mocno cisnęło, żeby nas, że tak się wyrażę, zdradzić i spróbować sił w ten sposób, no ale, no, że tak się wyrażę, im nie wyszło. No i zostali, że tak się wyrażę, jeden obóz i drugi obóz został odcięty od Kingslandu. Z tym, że już przed samym jakby Kingslandem obóz ognia się poddał. Tam była kwestia, tak jak mówiłem wcześniej, jednego KD, które gdzieś tam zaczęło mącić. To KD zostało gdzieś tam wyrzucone, wręcz nawet upalone przez swoich tam współkampowców, że tak się wyrażę. No, wrócili do swojego domowego królestwa. No i gdzieś tam później jeszcze obóz ognia otrzymał jakieś tam, że tak się wyrażę, nagrody na sam koniec. Czy tym KD, jeżeli ci przerwę, czy tym KD wyrzucone było 1308 z ognia? Dokładnie tak. Okej, Tak. dobra. Dobra. Właśnie tu widzę, patrzę po flagach, które właśnie zostały, to głównie ich jakby zostali wystrzeleni w kosmos. Tak. Bo ogólnie miało być na tej zasadzie tak, że po Z5 nasz lider się dogadał z ziemią i z ogniem, że dzielimy nagrody na 3 kampy i walczymy przeciw wiatrowi. Później się niby się okazało, że ziemia też była dogadana z wiatrem, że ich nie zaatakuje od bramy 7, jak ten, tylko że widziała, że ogień nam wszedł na plecy, to oni też weszli na ziemię, znaczy na wiatr. I praktycznie z tych sojuszników, co tarety, to się okazała ziemia takim już do końca sojusznikiem już naszym, można powiedzieć. Oni tam podpalali jednak ten wiatr i też wiatr musiał też się powoli zacząć skupiać też na dwa fronty, nie tylko na nas. Czyli takie mieliście fajne KVK, no jak dużo zmian i dużo ciekawych tych dyplomacji, no bo to w KVK dyplomacja w ostatnim czasie jest bardzo, bardzo dzika, bardzo ciężko czasem się dogadać z kimś w ogóle o konkrety. Nasza dyplomacja też była właśnie bardzo ciężka, bo tylko prowadził ją lider. Nic nie konsultował. No tak. Bardzo, bardzo była specyficzna. Ja się Lider nigdy z kampu. czymś takim też nie spotkałem. No tak jak mówię, kilka się KVK zagrało i to już nawet tutaj jakby w roli króla i jakby nigdy nie braliśmy odpowiedzialności za kamp na siebie, ale z różnymi tam królami miałem do czynienia i tak jak tutaj była sytuacja z obecnym jakby liderem kampu, tak nigdy wcześniej takiej sytuacji nie miałem, że gdzieś tam wymyślał sobie wszystko sam, jakby dogadywał wszystko sam, a nam tylko oznajmiał, co się dzieje, o tak, na dobrą sprawę, więc jakby takiego teoretycznie dużego wpływu na to wszystko nie mieliśmy, tam no kilka razy też musieliśmy się oczywiście postawić gdzieś tam, bo bardzo nam się nie podobało to, co tam zaczął wymyślać, aczkolwiek gdzieś tam też startowaliśmy z dobrej pozycji, no bo no byliśmy gdzieś tam najsilniejszym królestwem i w kampie, no i jak się tam później też okazało na całym KVK. Tak, no tu właśnie, jak właśnie mówiłeś, to odpaliłem sobie Pro Kingdoms, odpaliłem, tu już macie po KVK, jak to u was wyglądało, no to 2205 zrobił najlepsze tutaj w ogóle w całym KVK statystyki, więc widać tutaj też ciągnął ten wiatr, aż może wodę, bo tu widzę, że 1.763, 1.728, tutaj też dość wysoko, 15.36 kojarzę to KD, bo ono było koło mojego starego KD 15.34, ale to jest chyba dead KD, nie? 15.36 to jest takie dead KD. No. Tam w większości graczy było rozdzielonych po sojuszach tych 28 i tego chyba 36, jak się nie mylę. 13 od strony Ziemi też słyszałem, że chyba to jest dead KD. No ogólnie tutaj wygląda na to, że wy dużo mieliście walk, jakby woda z wiatrem,
albo potem jak mieliście tam zmianę z tym ogniem, tak opowiadaliście teraz. No ale to ogólnie pokazuje, że mieliście w strefach dużo zabawy. Już nie mówię o pasce w 7, ale no mieliście gdzie te statystyki zrobić. A jaki, jeżeli mogę spytać, wybiliście statystykę tą KVK, w sensie rangę? Mieliście SK, czy na A zostawaliście? Na A zostawaliście. Bardzo dużo brakowało do Eski, no niestety No. to jednak na te seedy to No wiem, to jest wydaje mi się, ciężko. że jest to nieosiągalnym wynikiem. Patrząc nawet tak jak na nas, tak, gdzie my te 10B to jest nasze takie minimum, gdzie robimy na KVK jako 2205. Poniżej tego pułapu rzadko kiedy schodzimy, tak, gdzie tam ostatnio nawet poprzednie KVK graliśmy jakieś typu recovery, coś w tym stylu, tak, no to też tam gdzieś było w granicach dziesiątki i zawsze gdzieś jesteśmy, no mniej więcej też w tej topce, mówię, nie może tam pierwsze, drugie miejsce, ale gdzieś tam zazwyczaj jesteśmy wysoko, gdzieś tam jakby w ogólnych statystykach KVK, a my tutaj nawet 1/4 jakby nie zrobiliśmy tych zabójstw, tak, czyli do tej eski, żeby doskoczyć, tak. No tutaj ja myślę, że jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie gdzieś tam seedy B, AB, także gdzie tych walk jest naprawdę dużo i tych przede wszystkim kont aktywnych walczących jest naprawdę dużo. No my tak na dobrą sprawę graliśmy 4 kampy i w każdym kampie było jedno KD, które praktycznie nie istniało, że tak się wyrażę w statystykach. Tak jak tu wspomniałeś, że tam u nas było 15-36 było martwym królestwem, gdzieś tam jeszcze jakieś inne, także no takie, że tak się wyrażę, było dobieranie. My mieliśmy jeszcze tą opcję z doborem drużyn, ale też, że tak się wyrażę, ciężko było cokolwiek sensownego znaleźć i gdzieś tam na dobrą sprawę w ostatnich chwilach dołączyliśmy do tego i tutaj w tym składzie były 2 królestwa, było 28 i było 38 i 17,76, tak? Dobrze mówię? Tak, chyba tak. Wam brakowało, No to- wy macie tutaj się jako KD, czy może jako całe KVK, wy macie tutaj prawie 75 bilionów, żeby zrobić tam chyba SK, to trzeba było mieć chyba 100? 70 bilionów. Bo teraz A wy mieliście ile? Koło 50 bilionów zrobione? Nie, to nie chodzi o to, nie chodzi o kliponsy, tylko chodzi o zabójstwo. No tak, no a ile Punktów mieli? mamy 17 bilionów 136 milionów. A, 69 to nie, to w cholerę. Bo to są jednostki, tam się jednostka te 4 liczy razy ileś tam razy. Tak, a ta i jednostka piątka pięć inaczej. razy ileś tam. Więcej Także to jest. nie chodzi o KP, tylko chodzi o jakby ilość tych jednostek Przepraszam. tych, tak? Co masz tam w osiągnięciach później. Tak, te 30 tak. milionów. Czy Tak, to, tak. tutaj to gra rolę i to tylko jednostki te 4, te 5 są brane pod uwagę. Także no mówię, tutaj jakby trzeba mieć bardzo mocno aktywne KVK, żeby gdzieś tam do tego pułapu doskoczyć, nie? Nie no, tutaj jak widziałem po statystykach ogólnie waszych graczy, to nieźle, spoko. Jak na taki seed i wiem, że tam nie macie jakichś nie wiadomo jakich kont, gracie po prostu po swoje, po malutku i też te gracze tak grają, więc no fajne statystyki, jak na takie mniejsze konta, jak to tak mniej więcej wygląda, to nie wyglądało to wygląda, że to wiesz, samo to, że wasze KD pierwsze miejsce w DKP zdobyło, więc to też robi dużą różnicę, nie? Na No tym i KVK. I pre KVK też było pierwszym miejscem. Tak, pre No, tam KVK też? Okej, nie wiedziałem o tym. Tak, Asfatix prawie gdzieś tam w tym top 1 się też zakręcił, gdzie konto jest naprawdę raz, że budowane gdzieś tam od samego początku przez gościa, gdzieś tam też jakiś nie wiadomo jakich pieniędzy nie ładuje w konto, a no był w stanie gdzieś tam walczyć z graczami, którzy widać było, że nie narzekają na brak gotówki, bo chociażby tam chyba pierwsze miejsce miał właśnie ten lider naszego kampu w ogólnych statystykach, No. to on tam już na Z5 już tam bardzo tą technologię miał bardzo mocno rozwiniętą. Chociaż no tak jak przy tej nowej technologii to widać i to moim zdaniem też jest fajne, bo Tak.
jakby wydając tą kasę trochę tak na tą technologię na samym początku, to ma bardzo dużo możesz już zyskać przewagi nad tymi, co mniej trochę wydali, tak? Na tym Tak, Z5, tak. bo kiedyś ta technologia jednak swoją rolę odgrywała dopiero przy ołtarzach, tak? A na dobrą sprawę przy PAS 7 to ta kasa robiła wtedy faktyczną różnicę. W tym momencie i już na Z5 gdzieś tam bardzo możesz odskoczyć od reszty. A z drugiej strony też jak ktoś tam nie wydaje nawet, tak, no to ta ścieżka do uzyskania jakichś tam fajnych tych przydatnych bardzo przede wszystkim podczas walk badań jest dosyć szybka też, tak? Także jak Tak, ktoś się tak. skupia na jednej jednostce, tak, no to bardzo szybko też może gdzieś tam osiągnąć prawie że maksa, tak? No, ja też właśnie przeglądałem, jak teraz wszedłem w KVK, przeglądałem to wszystko, jak to wygląda, bo też parę rzeczy tam, ja akurat gram taki total open i głównie muszę patrzeć na 3 marsze, ale właśnie dla graczy tak to wielokrotnie, jak wychodziło KVK, może KVK technologia nowa, to wielokrotnie zaznaczałem, że ta technologia jest bardzo, bardzo, jak to mówię, be like dla free-to-play graczy. Jest Naprawdę, przyjemna bardzo. tak, free-to-play gracze naprawdę nie muszą nie wiadomo jak co zainwestować, a robią sobie dany rodzaj, jakby tak powiedzieć, marszu. No jak ktoś gra free-to-play, ma naprawdę bardzo malutko spenduje, to iść na przykład jakoś tam 3 marsze piechoty, czy tam 2 marsze piechoty i tam łuki, albo tak jakoś mieszać, to ok, ale żeby mieć tam te takie powiedzmy 2 marsze, które wiodą prym z danej jednostki, to jest idealnie, nie? Bo oni będą się skupiać na KVK technologii pod jeden jakby tak powiedzieć rodzaj jednostek i będą nieźle wychodzić w piątce na tym. Naprawdę. Ta KVK robi naprawdę, czy KVK technologia robi naprawdę fajną zmianę. Zresztą to nie tylko wy, ale też parę osób innych z KD, tam też na tych niższych CD'ach grają, też mi to samo powiedzieli, słuchaj, ta nowa KVK jest właśnie typowo dla mnie, bo ja nie spenduję, mam małe konto, nie jestem jakiś tam mega dobrym graczem, dużym, ale no daje mi to chęć do gry, nie? Bo wiemy, jak jest z Rise of Kingdoms, że czasem po niektórych KVK i po tym, co się dzieje, no ludzie mają No, dość, nie? Zresztą Doła. mieliście takie sytuacje ostatnio, nie? Jeden minus jest tej technologii, nie? No jak? Że jak masz już to bardzo musisz utyć w sile. No to prawda, no ale to tak działa, no. Jeżeli chcesz na tym nie wymieniać, no ja też teraz mam taki dylemat, że jak 6 marsz zrobię, to ja będę musiał być powyżej 110 milionów, żeby normalnie czysto grać i robić sobie swoje DKP i KP, nie? Na przy 6 marszach to jest wiadomo prościej, no ale musisz trochę utyć, żeby móc to potem spalić, ale przez cały czas być w jakiejś tam grze, nie? Jak teraz na Zenit, to utyję bardzo, nie? No ale chociażby nawet nie wiem, czy to, bo ta wymiana speedów już też to chyba tylko było jednorazowe, nie? Też chyba tak, nagrywałem dzisiaj też o tym odcinek i tam zrobiłem faux pas, więc o 3:00 w nocy stałem, wiecie. My się załapaliśmy, ja wymieniłem wszystko, co się dało. No właśnie, bo wtedy nie było ograniczenia 800, nie? A teraz dalej to ograniczenie. Było? No to nie, ja 800 wymieniłem, tylko że mi z tych jednodniowych i 5-dniowych po prostu zabrakło przyspieszeń, bo ja mam tylko te duże. No i ja nie popatrzyłem sobie na te, wiesz, gdzie macie procenty, nie? W sensie tam, gdzie jest zniżka, tylko waliłem wszystkie, kupiłem bez zniżki te do leczenia, nie? Po prostu nie popatrzyłem, a to trzeba właśnie z głową robić, bo też to mówię na odcinku, który cię nagrywałem, zanim tutaj do was przyszedłem, no to nagrywałem właśnie taki odcinek, nie? No śmiesznie, no ale wiadomo o co chodzi, nie? Chodzi o to, żeby tam... Mi to akurat dużo nie dało, bo młode konto to tych przyspieszeń jeszcze tyle nie ma. No wiadomo, badania. budowania, wiadomo o co chodzi, nie? To tak wygląda. No, te badania w tym wlatują same. Patrząc potem też, jak już wypadł Julkowi, że do 100 też powoli się będę musiał zbliżyć ze siłą, bo garni albo 5 marszy wyciągnąć przy tej technologii co jest, przy 400k wojska na jednym marszu, no to trzeba ich coś mieć.
No i chłopaki, jak teraz przyszłościowo u was wygląda? Co tam będziecie tworzyć na tym KD? Czy coś tam się u was, że tak powiem, pojawi? KVK planujemy gdzieś drugi, trzeci zapis. Prawdopodobnie to będzie Brytania, bo jeszcze na tym nie graliśmy. King of Britain, no. Tak, bo tajcy nam się przejadły, bo mieliśmy kilka razy tajcy pod rząd. No Tak, wiadomo, to źle. Heroic Anthem to teraz my zakończyliśmy. A ta Brytania też jest ciekawo i praktycznie też zawsze jak celujemy KVK, to KVK 4-obozowe. Mhm. Ta większość graczy. No, z tymi sześcioma kampami straszny taki random, czasem ciężko jest coś tam dopasować i żeby to miało ręce i nogi. Ja na jednym KV-ka, którym grałem początkiem stycznia chyba, no ja byłem pewny, że tam będzie, nie, w listopadzie grałem tamtego roku, myślałem, że naprawdę KV-ka dopasowane będzie fajnie, no ale wiecie jak to jest, no. Wystarczy, że jeden kamp się wysadzi, no i ty w tym Kingslandzie graj 3 versus 2 jest już ciężej. Ale tak bywa, no, niestety. Dlatego coraz mniej ludzi, jak nawet widziałem po zapisach, to mało gra tych sześciokampowych, nie? Bardzo mało. Wszyscy idą na 4. Teraz nawet jak dobierało nam dobrało KVK, to też, wiesz, większe takie królestwa, na które mogliśmy trafić, poszło sobie na właśnie Brytanię, a nie na Heroic Anthem, więc może coś w tym jest, że tam coś się zmienia na pozytyw, jeżeli chodzi o KVK. Zobaczymy. No dla was na pewno, bo gwiazdy zabiliście, nie? No na pewno jest Nie. to coś, na co każdy z nas tam czekał, tak? A gdzieś No. tutaj jeszcze... Licz, przynajmniej nie- przysłuchała I cię też- raz. I też nie można powiedzieć, że gwiazda była ciągnięta przez jakieś inne królestwo, tylko przez nas. Jakieś tam migracje, panowie, już coś tam dogrywacie? Z jakiś KD do was ludzie chcą przejść? Rekrutację ogólnie mamy otwartą. No. No mów Wiedźmin. No w sumie Wiedźmin się tutaj zajmuje migracją u nas, także to jest Rekrutacja człowiek odpowiedzialny, także jak coś to do Wiedźmina pisać. jest otwarta, zgłosiłem się też, bo raczej zgłosiłem. Potwierdziłem osobom, którym się zgłosili do mnie jeszcze przed wejściem do tego KVK, co się zakończyło, co się nie wyrobili, żeby się teraz zgłosili, jak mają chęć Mhm. nadal do nas aplikować. Mhm. No i na razie czekam na odsłuch z tej strony. Mhm. No i na pewno też za chwilę jakieś wici polecą od nas w sprawie rekrutacji. Mhm. Mieliście tam jakąś taką KV-ka migrację na przykład z innych królestw, to co jest tam po KV-sieka, co wiecie się trafia? Że możecie... Między KVK. Tak. Coś To- tam się... 2 KVK temu jeden gracz do nas dołączył z innego królestwa, co było powiedzmy w trakcie zakończenia KVK i tej migracji w trakcie KVK. Między królestwami korzystał. Nie, bo to jest dość fajne ze względu na paszporty, więc jak ktoś tam chce właśnie zmigrować, a jest na tym KVK-dzie to jego powiedzmy ulubione królestwo, które chciałby dostać się, no to jest jeszcze lepiej moim zdaniem. Tutaj na ten KVK to jest tylko kojarzę praktycznie 2 Polaków, bo jeśli chodzi o migrację, to my w większości mamy polskich graczy. Mhm. Nasze KD jest w 99% polskie. Mhm. Tam mamy chyba 2 czy 3 obcokrajowców, Mhm. którzy dobrze się widocznie u nas czują i lubią z nami grać. Mhm. I nie planują odejścia. Mhm. Też ich nie wyrzucamy, bo gdzieś tam wspólnie razem gramy i tam jeżeli No i- chodzi o nawet jakichś limitów czy cokolwiek, to nigdy z nimi też nie było problemów, także... Akceptujecie chłopaków. Ale gdzieś tam tak, ale gdzieś tam jak nowych przyjmujemy graczy, no to są to raczej Polacy. I gdzieś tam też sobie postawiliśmy za jakiś tam cel, może nie cel, ale jakąś tam że no szukamy w miarę graczy takich podobnych do nas ogólnie, o tak. Nie szukamy jakichś tam też silnych kont czy coś, bo ja nie mówię, że my tam jakiś mamy family zone w królestwie czy coś w tym stylu, tak, ale dużo bardziej nam się, że tak się wyrażę, podoba w tym momencie gra, gdzie każdy jest praktycznie równy Mhm. i każdego konto znaczy praktycznie to samo, tak? Nie jesteśmy oparci gdzieś tam o 2-3 silne konta, które ciągną to wszystko, że tak się wyrażę, tak? Tylko mamy grupę ludzi, którzy wiedzą, że każdy tak samo może osiągnąć jakieś tam wyniki jak każdy inny, tak?
No gdzieś tam Asfaltix nam odleciał w Mhm. kosmos. Bo się załatwił urlop na KVK i był prawie na wszystkich walkach. No tak. Myślisz, jak ja bym miał tyle wolnego co on, to bym nie miał tyle samo nabite co on? No tak, Odleciał. bo on już tam przed kafadą mnie pisał, mówi, słuchaj, jakiś tam terminarz, coś znasz, kiedy, co będzie, bo ja muszę sobie urlopy w pracy pozaklepywać, także tam, że tak się wyrażę, nie byliśmy jeszcze pewni, tak, co do dnia dokładnego, godziny dokładnej, tak, wiadomo, że ten pierwszy rozdział jest najważniejszy, tak, no ale gdzieś tam jak już miał tą pewność czy tam coś, to on i tak sobie wcześniej mówi, zaklepał, w razie co mówi, klepie dzień przed, dzień po, żeby nie było tak, że nie trafię, nie, także tam brał po 3 dni urlopu. Jak na taki Seed Billion zrobił, więc jest nieźle, nie? No i to zwłaszcza, gdzie tam to konto wcale nie było jakimś tam super mocnym kontem, tak? Trzeba przyznać raczej temu, że obóz ognia był bardzo silnym KD, jeśli chodzi o siłę, ale bardzo słabym, jeśli chodzi o kapę. I też jakby ja z Alfastikiem piszą opadł. Klasyka. Bardzo przyjemne KP się na nich robiło. Tak mi napisał, no. No, klasyka. Bardzo łatwe KP się na nich robiło. No to na ile wasz najlepszy, jakby tak powiedzieć, gracz grał marszy? Na ile? Znaczy, aż właśnie gra na 5 marszy lata, jak się nie mylę. Okej. Czyli wiadomo. Ale to jest też człowiek, który jest bardzo, że tak się wyrażę, nieschematyczny i on chyba żadnego marszu nie ma takiego, którego byś gdzieś tam znalazł w tym top 5, czy tam jak wychodzisz na jakie marsze, jak konfigurować. Nie używa takiej, powiedzmy, typowej mety. Ale powiem wam, że na tych niższych seedach ta meta nie ma znaczenia. Znaczy, przypuszczam, że jakby grał ktoś metą na niższych seedach, tak w ogóle metą i cisnął, to by zrobił jeszcze więcej KP. Bo ja miałem przyjemność być ostatnio tam na KVK na dwóch takich niższych seedach, tak jak tam 2658, tak 3256. Oni są w podobnych seedach jak wy, z tego co pamiętam. Czy podobnym seedzie, czy tam podobnej sile KP, co wy, i tam trafiałem na takie marsze, że byłem w szoku. Byłem jak byłem na 3256, to na koncie jednym, którym tam miałem przyjemność coś pograć, to konto nie miało techa, nie miało bastionów, miało tylko swój gear, swoich dowódców. Może tam z mety brakowało tylko Queena, ale zrobiło się takie na plus kapeki, więc ja się bałem, co to konto by robiło, gdyby miało TH zrobionego, chociaż wiecie, za same pop-upy przykładowo, nie? Więc ja sobie zdaję sprawę, jak to wszystko wygląda, nie? Powiem tak, bo w większości też mam TH za same pop-upy i praktycznie zostanie mi jedno badanie, odblokowanie 7 marsza, żeby zakończyć tech. No bo to pod koniec KVK tak jest, bo ja też tak miałem nieraz, jak same pop-upy brałem na tym, no ale no teraz to, nawet wiecie, dużo nie trzeba, żeby jak ktoś planuje wymaksować TH, ale to jest to mocno, nie takie dokładne. No pytanie, wiesz, zależy na jakim jesteś KVK, bo jak jesteś na jakimś konkretnym KVK, to musisz dopasować sobie swojego TH do tych marszy, co ty masz, nie? No bo wiesz, teraz jest plus tego, że nie musimy robić tych maszyn obleżniczych, jeżeli ich po prostu nie mamy. No i to jest moim zdaniem duży plus. Bo potem przy końcówce musisz tak jednak wszystkie odblokowywać, żeby tam zakończyć. No wiem, przy samym końcu tak. Przy końcówce wymaga. No ale praktycznie jak jechał w tech, to jechał równo, tylko praktycznie nie używał Expida pod konnicę. Bo ja wychodzę też w 2 marsze piechoty, 1 łuków i 1 koni. No i też trzeci marsz piechoty też dorobiłem, ale to jakże nie siedział w garnizonie, bo w garnizonie no to wiadomo było, dali 2 marsze, 4 w polu, 1 w garnizonie. Kumam, wiem o co chodzi. No nic panowie, powiem wam, że bardzo fajnie, że wam gwiazdka skoczyła kolejna, jestem bardzo zadowolony, że po kolejnej polskiej KD zdobywa gwiazdeczki. Zobaczymy jak tam reszta będzie wyglądała, bo tam niektórzy jeszcze mają BKVK, z tego co pamiętam, z Polskich Królestw. Ja tylko się jeszcze na koniec wtrącę, że ta gwiazda to na dobrą sprawę największa zasługa to Wiosny w tym wszystkim. Bo już gdzieś tam pod koniec, gdzie no my się bardzo mocno zastanawialiśmy, czy nie wyjść tego po prostu obozu i
z tego kampu, że znaczy nie z kampu, tylko po prostu z koalicji, żeby nie wyjść i zagrać na własną rękę, że tak się wyrażę. No, gdzie miałoby to bardzo marne pewnie skutki. Gwiazdy by na pewno nie było, ale gdzieś tam byśmy może postawili. No, ale jednak tam kobiecy głos rozsądku, jakkolwiek to brzmi, gdzieś tam nam dał do zrozumienia, że ma być gwiazda i koniec i ją nic więcej nie interesuje. No, nie, to dobrze, bo czasem Powiem, tak, że czasem mogłaś potrzebne. powoli rękę podać naszym liderem. Nie, no to dobrze, ja uważam, że bardzo fajnie, że takie też Ogólnie macie to już to warsztaty. właśnie była decyzja, bo stwierdziliśmy też ogólnie później, że nie ma sensu, bo dużo graczy też się już na pewno nastawiło na tę gwiazdkę. Tak. Bo dużo rzeczy się działo nie po naszej myśli i nie po naszej, powiedzmy, filozofii, bo my nie lubimy zdradzać pierwszego już sojusznika, co jest ustalone, ale na to no niestety nie mieliśmy wpływu. No, Jak to coś lider właśnie miał. Próbowaliśmy działać w tej sprawie, żeby coś inaczej się potoczyło, to tak jak mówiliśmy, nie mieliśmy pewności, czy nie zostaniemy wyrzuceni z kampu przed samym zakończeniem KVK w ramach zemsty naszego mieliście- oporu tak zwanego. Bo mieliście inne podejście niż to, co lider chciał. No, czasem tak bywa. No ale i tak takie szczerze są. powiem, 17-2-8 nie polecam tego królestwa do współpracy. Omijać szerokim łukiem, a jak już będziecie mieli niestety gdzieś tam nieprzyjemność z nimi grać w obozie, to nie dajcie mu rządzić, bo to się gościu, który kompletnie nie zna na tym, co miał robić i jego sposób dyplomacji jest bardzo Ciężki. mocno odbiegający gdzieś tam Okej. od jakichś standardów panujących On ogólnie. się uważał za alfę i omegę jednym słowem i to wszystko. No, że on stwierdził, że wymaksował sobie techa, wypłacił cały tech, wykupił co mógł, wszystkie pop-upy, wszystkie te, żeby, bo tak jak napisał, że za dużo zainwestował, żeby tej gwiazdki nie zdobyć i choćby po trupach by miał, to ją zdobędzie. No, Tak. takie jego było nastawienie. Dawać. Nie, no słuchajcie, ja to rozumiem. Czyli rozumiem z tego względu, bo jeżeli ktoś tam czekał długo na gwiazdkę albo coś, no pewnie miał jakieś tam swoje przesłanki, no ale pytanie, wiecie, jak ta zdrada wyglądała ostatecznie z jego punktu, może tam też coś wiatr kombinował. Ja się ostatnio nasłuchałem tyle od niektórych a propos gwiazdek, a propos tam manewrów jakichś lewych, że ja bym się nie zdziwił, jeżeli by wypłynęło, że jednak coś tam oni chcieli wam zrobić i ta powiedzmy ala zdrada waszego camp lidera, no miała jakieś tam podłoże, nie? No ale i tak, no wyszło dobrze, no wy macie czyste sumienie, macie też gwiazdę, więc co tu dużo mówić, no cieszycie tylko zostało. Słuchajcie chłopaki, dzięki wielkie, że mieliście czas, że udało nam się złapać, tym bardziej, że to jest jeszcze przed wyjazdem do Amsterdamu, więc mogliśmy po prostu złapać się i nagrać odcinek. No i co? Życzę wam powodzenia. Jak chcecie złożyć podania i pograć na 2205 na chillaucie, no to tutaj macie Wiedźmina, możecie do niego napisać w grze, bo on tutaj odpowiada za rekrutację, więc pozostaje tylko napisać, przegadać, no i pewnie się dla was też miejsce znajdzie. Tak słyszeliście, polskie, typowo KD, na tym opierają swoją siłę. Tak to wygląda, nie panowie? Dokładnie No. tak. My się staramy do tego dążyć. Dobra. No i przestroga dla tych, co będą chcieli się, powiedzmy, zgłosić. Nasza weryfikacja jest ostatnia, to jest rozmowa na Discordzie. Żeby każdy też o tym wiedział, że Discord jest troszkę wymagany u nas. No i szanujemy się to, że przy decyzji o wejściu czy nie wejściu z danym kandydatem jeszcze przeprowadzamy rozmowę. Rozmowa kwalifikacyjna, wyjście ze sobą CV, Podanie przyjęcia. podanie przyjęcia, zobaczymy do którego etapu się dostaniecie. Nie, oczywiście to są żarty, ale wiadomo o co chodzi. Dobra, to dzięki wielkie. Moimi gośćmi był Julek, Dzięki bardzo. był z nami też Wiedźmin Dziękować również. i zostaje tylko na koniec życzyć powodzenia jeszcze raz, do zobaczyska. Elo, hej. Hello.